leczenia. We have really a difficult in the quantification of the progress in complex diseases like Niemann-Pick type C. Mamy duże problemy w znalezieniu danych liczbowych dotyczących postępu takich chorób jak choroba Niemana-Picka typu C. You might imagine that it's completely different to quantify complex symptoms like epilepsy, like cognitive decline, like oculomotoric disturbance. Na pewno zdają sobie Państwo sprawę z tego, że trudno jest znaleźć dane liczbowe dla takich objawów jak padaczka, dla takich objawów jak zaburzenia ruchu gałki ocznej i zaburzeń poznawczych. For example, compared again to diabetes, where you're just measuring the normalization of the blood sugar. W porównaniu do cukrzycy, gdzie, jak wcześniej mówiłem, badamy tylko poziom cukru we krwi. And on the other side, this is a chronic progressive disease where it is evident, again, that we are not curing all of the symptoms of the patients. To jest chroniczna, postępująca choroba i jest rzeczą ewidentną, że nie leczymy wszystkich objawów danego pacjenta. Therefore, there are two consequences. Dlatego są dwie konsekwencje takiego stanu. We have to find a composite score which is paying attention to the complex heterogeneity of the phenotype. Musimy znaleźć takie elementy, które byłyby sednem dla określenia fenotypów. And you have always to analyze the kinetic before treatment compared to the kinetic of the progress with treatment. I zawsze należy określić kinetykę przed leczeniem i po leczeniu. And po trakcie leczenia. this figure shows you that with starting of the treatment with Nicola-Starch, Te dane wskazują na to, że po rozpoczęciu kuracji niglustatem you have a clear slowing down of the progress of the disease, because without treatment you should have a curve like this, and with treatment you have a clear slowing down of the curve. widać wyraźnie, że następuje zahamowanie choroby, ponieważ krzywa powinna iść do góry, ona natomiast jest bardziej pozioma. So whenever we are talking on whether this is an effective treatment, yes or no, Dlatego, kiedy rozważamy, czy dane leczenie jest skuteczne, czy nie, we have to pay attention to the complexity of the entire phenotype of the disease. musimy najpierw określić złożoność całego fenotypu choroby, And on the individual course of the disease in the given patient. a także indywidualny przebieg choroby u danego pacjenta. And at the end of my talk, just showing you some additional information, and Mark Pedersen has focused on the question of the misfolding story. And I would like to say this is a very, very important issue in the last 3 to 4 years, which we have missed in the history. I na końcu mojego wykładu chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Mark, a mianowicie o tym o braku formowania się białek. To jest taki punkt, który ewidentnie przegapiliśmy w tej całej historii. And a better understanding of the topic misfolded protein is so important because this raises fantastic perspective for new treatment ideas. I właśnie ten punkt, czyli to, że białka się nie kształtują, jest kluczową rzeczą dla znalezienia odpowiedniej skutecznej terapii dla tej choroby. And this slide summarizes very simplified the consequence of the mutation regarding the misfolding. Ten slajd w bardzo uproszczony sposób przedstawia konsekwencje
mutacji, która powoduje brak kształtowania się, formowania się białka. And the possibility of the treatments with the so-called pharmacological chaperones. I możliwość terapii za pomocą tzw. farmakologicznych szaperonów. So you have a mutated gene, and the mutation is causing an instability of the protein. Mamy więc mutowany gen, który powoduje niestabilność białka. And based on the instability of the protein, we have an increased effectiveness of the degradation of the protein. Przy braku stabilizacji białka mamy zwiększoną degradację tego białka. And on the other side, a reduced cellular trafficking will describe that the protein has to be transported through different organelles in the cell. A z drugiej strony mamy zmniejszone przemieszczanie się międzykomórkowe, ponieważ wewnątrzkomórkowe, przepraszam, ponieważ te białka się przemieszczają, powinny się przemieszczać. And the consequence is that we have a reduced biological activity, and this is causing the clinical symptoms. W rezultacie mamy zmniejszoną aktywność biologiczną, która wywołuje objawy kliniczne. On the other side, if you are adding the small molecules called the pharmacological chaperones, Z drugiej strony natomiast, jeżeli dodamy farmakologiczny chaperon, to są molekuły, you're not changing anything on the mutation, but you are stabilizing the protein. nie zmieniają Państwo nic w mutacji, ale stabilizują Państwo białko. And this stabilization of the protein has the consequence an increased cellular trafficking, and this means reduced clinical symptoms. To z kolei daje nam wzrost przemieszczania wewnątrzkomórkowego, a to z kolei zmniejsza objawy kliniczne. And this is shown in a completely different pattern, but I would like to show you this completely different pattern because this shows that the misfolding topic seems to be a very, very general issue in a broad spectrum of neurodegenerative diseases. Chciałbym teraz Państwu pokazać ten problem z zupełnie innej strony, ale właśnie przedstawiając go z zupełnie innej strony chciałbym podkreślić, jak ważny jest właśnie ten problem destabilizacji białka, także w innych chorobach. We have shown in a paper last year in an international network headed by Niemcy from the NIH. W pracy, która została wydana w zeszłym roku pod egidą Krajowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, that there is a close correlation between a lysosomal storage disorder named Gaucher disease and Parkinson's disease. Zostało wykazane, że istnieje bardzo ścisłe powiązanie pomiędzy chorobą spikszeniową Gauchera a chorobą Parkinsona. And for the Gaucher disease, there is again a small molecule which is acting like a chaperone. W przypadku choroby Gauchera jest pewna molekuła, która działa w ten sam sposób jak chaperone.